Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Dzisiaj trochę inne wideo. Pomyślałam sobie, że chciałabym Wam pokazać, jak ogród wygląda w czerwcu. Zaczynamy na froncie domu. Tutaj mam rabatę, która jest bardzo młoda. Ma dopiero troszeczkę ponad 2 lata. Kiedyś tutaj był tylko trawnik, potem zrobiliśmy tak, że miałam tutaj trochę drzewek owocowych, ale jakoś nie do końca mi się to podobało i wymyśliłam sobie rabatę angielską. Na początku zaczęło się od tego, że bardzo chciałam mieć element wodny w ogrodzie. Dodałam więc fontannę i pomyślałam sobie, że fajnie będzie powtórzyć rabatę symetrycznie, która będzie się rozchodziła od fontanny w obie strony i będą powtórzone dokładnie te same rośliny. Tutaj mamy najstarszy bukszpan w ogrodzie, ma ponad 10 lat i później już dosadzałam młodziutkie bukszpany i będę starała się zrobić tę wysokość, żeby była dokładnie taka sama za jakiś czas. Tutaj mamy różę Abraham Darby. Jest to niska róża pnąca, fantastycznie pachnąca. Bardzo lubię tutaj, jak wysiadam z samochodu, zawsze to czuję jej fantastyczny zapach. A obok puściłam sobie róże niższe. Te nazywają się Garden of Roses i są bardzo podobne kolorystycznie do Abrahama. Garden of Roses to bardzo niziutka róża. Niewiele jest takich róż, które utrzymują właśnie taką wysokość, czyli powiedzmy w okolicy 60 cm. I tutaj mam 3 sztuki. Z tyłu za rabatą zrobiłam żywopłot z cisa. Strasznie nam choruje i bardzo walczymy. Jak ktoś followuje mnie na Instagramie, to wie, że z tymi cisami to naprawdę są ogromne przeboje, ale zobaczymy, może się z nimi uda. I później tutaj na froncie zależało mi na tym, żeby także była obwódka z bukszpana. W tym roku mieliśmy ćmę bukszpanową. Możecie oczywiście zobaczyć wideo o tym, jak z nią walczyliśmy. Udało się, bukszpany wyglądają bardzo dobrze. Ciągle stosujemy opryski z Ksentarii, żeby radzić sobie z tym cholerstwem. I jak to wygląda? Te bukszpany, które są tutaj, są to bukszpany, które były w naszym ogrodzie, ale w innym miejscu. Niezbyt to miejsce było dobre. Przesadziłam je właśnie 2 lata temu i zdecydowanie jest im lepiej. Już muszę je ciąć, bo odbiły i naprawdę przybierają na masie z miesiąca na miesiąc. Tutaj mamy hortensję Strong Annabelle. Deszcze w tym roku spowodowały, że naprawdę urosły niesamowicie, mimo tego, że były przycięte bardzo nisko przy ziemi. I już za momencik widzimy, już nawet niektóre kwiaty powoli wybarwiają się na biało. Tutaj mam różę Gertrude Jekyll, angielska róża. Kiedy obserwowałam ją na zdjęciach, wydawało mi się, że nie będzie do końca ten różowy, mi się podobał. Aż pewnego roku byliśmy na Chelsea Flower Show i tam mogłam ją zobaczyć na żywo i stwierdziłam, że ja koniecznie muszę mieć tę różę u siebie. Tak bardzo koniecznie, że posadziłam aż 6 sztuk. Tutaj mamy 3 sztuki. Bardzo ładnie kwitnie na jednym poziomie, co nie zdarza się często w przypadku angielek. Bardzo często kwitną na różnych poziomach, natomiast ona bardzo ładnie to kwitnienie zaczyna na jednym poziomie i później wybija wyżej i także zakwita bardzo dobrze na tym drugim. Z tyłu ostróżeczki jednoroczne, ale nie ma się czym chwalić. Niestety przez ulewy dostały takiej ilości wody, że widzicie, co zdarzyło się z ich ulistnieniem, ale jeszcze kwitną. Chwileczkę je zostawiam. Obok mamy naparstnicę, kocimiętkę. Tutaj też było więcej ostróżeczek, ale już wyglądały tak dramatycznie, że je usunęłam. I zbliżamy się do fontanny, która jest jakby centrum tej rabaty. Po obu stronach fontanny możecie zobaczyć różę balerinę. Wyobraźcie sobie, że to jest róża, która ma dopiero niecałe 3 lata. Fantastycznie zbudowała ładny kształt krzewu. Na samym froncie są piwonie, a tutaj wiosną widzieliście na pewno wideo o tulipanach. Była ogromna ilość tulipanów menton i parę pomyłek, które się zdarzyły. A teraz obsadziłam je szałwią jednoroczną i heliotropami. I tutaj jak stoimy, to jest nasze centrum.
i w obie strony rośliny rozchodzą się, wymierzyłam centymetrem, dokładnie tak samo. Czyli jak będziemy przechodzić w tę stronę, znów mamy to samo powtórzenie. Piwonia, balerina, gertrudy, tutaj mamy naparystynicę, bukszpany i znowu anabelki. Anabelki pokażę Wam tak naprawdę za miesiąc, bo teraz one dopiero zaczynają kwitnąć, a za miesiąc będzie to wyglądało niesamowicie. Ale przejdziemy sobie do rabaty tutaj. To jest rabata pod oknem kuchni. I tutaj widzieliście to też na pewno na wideo o bukszpanach. Mamy dwa najstarsze bukszpany, największe w ogrodzie. Przed nimi jest stipa, która jak widzicie ogromnie wyłożyła się po tych deszczach, które mieliśmy ostatnio. Mieliśmy po prostu, ilość ulew była rekordowa chyba z wszystkich lat, w jakich tutaj mieszkamy. Za stipą mamy perowską, która dopiero zbiera się do kwitnienia, a za nią werbena patagońska. Werbena patagońska bardzo ładnie przetrzymała zimę. Wszystkie werbeny zakwitły już, te zeszłoroczne, a te, które wysiały się w tym roku jeszcze nie. Ta rabata jest tą rabatą, na której wiosną jest niesamowita ilość białej purissimy. Później czekamy na hortensje, bo one tutaj grają główną rolę. Są to z przodu hortensje Annabelle albo Strong Annabelle, a z tyłu są hortensje Limelight. Przed hortensjami są róże paszmina. Jest ich chyba z 5 sztuk. To są róże, które zakwitają dość późno, bo dopiero teraz zbierają się do kwitnienia w całym ogrodzie, nawet w nasłonecznionych miejscach. Także bardzo fajnie to wygląda w kompozycji z hortensjami, które zakwitają w lipcu. I mamy te takie blado-różowe kwiaty paszminy. Bardzo, bardzo lubię to połączenie. Tutaj też są floksy David, białe floksy, przepiękne i fantastycznie pachnące. I one także zakwitną razem z hortensjami. Także ta kompozycja bardzo ładnie spina się z terminem kwitnienia. Na dole obsadziłam całość jednorocznymi floksami Dramonda. Mam tutaj Blushing Bride i Cherry Caramel. Bardzo fajna roślina jednoroczna, kwitnie mniej więcej od lipca do końca sezonu. Rozłazi się po prostu po całej rabacie. W zeszłym roku miałam ją koło Gertrud, a w tym roku stwierdziłam, że posadzę przed anabelkami. Rabata za mną jest bardzo teraz nasłoneczniona, ale też nie jest w tym momencie wyjątkowo efektowna, bo anabelki zaczną kwitnąć za jakieś, myślę, 2 tygodnie i wtedy to będzie wielkie wow. Natomiast pokażemy Wam ją może w przyszłym miesiącu, a przejdźmy teraz do przejścia do patio i zobaczcie, co dzieje się tutaj. Przy bukszpanach rośnie hortensja, która jest hortensją, która kwitnie na pędach jednorocznych. Kupiłam ją bez nazwy, ale podejrzewam, że może to być Endless Summer. Piękne, takie blado-różowe kwiaty, bardzo mi się podoba. I tu mamy południową ścianę domu. Na niej posadziłam sobie jabłonie Golden Delicious, które od paru lat tnę jako espaliery. Bardzo fajnie owocują i podoba mi się ten pomysł. A pod nimi rośnie róża Heavenly Pink razem z kocimiętką. Za mną jest wejście na patio. Starałam się części ogrodu podzielić jak takie pokoje, ale nie zasłaniać ich całkowicie, tylko zrobić takie ażurowe ścianki, na których będę puszczać pnącza, żeby trochę światła przechodziło, ale jednak było wrażenie, że wchodzimy do kolejnych zakątków ogrodu, które są w jakiś sposób oddzielone. I tutaj zobaczycie różę Bobby James. To jest róża, która kwitnie tylko raz, ale jak? Jest niesamowita, po prostu ilość kwiatów i to, jak ona pachnie, jest powalająca. Ta róża ma dopiero 2 lata, a wydaje się, jakby tutaj była co najmniej kilka lat. Zobaczcie na nią. Po prostu... O! Jeżeli macie miejsce w ogrodzie, w którym chcielibyście puścić różę pnącą, która niesamowicie szybko urośnie, będzie bardzo obficie kwitła, ale raz, pamiętajcie o tym, to Bobby James jest tym wyborem, na który powinniście postawić. I do tego jest fantastyczna dla pszczół, co wydaje mi się bardzo ważne w czasach, gdy coraz więcej pszczół ma problemy z tym, żeby przeżyć. Przejdziemy sobie teraz na patio. Tutaj mam winobluszcz, który ma już kilkanaście lat. Co roku próbuję go kiełznać i w kółko go tnę i tnę i tnę. Ale okazuje się, że róża dostała się na niego, więc liczę na to, że troszeczkę go zdominuje. I tu mamy patio. Patio przebudowaliśmy w zeszłym roku.
Tutaj od wielu lat mieliśmy już donice, były z troszeczkę innego drewna. Zdecydowaliśmy, ponieważ już to drewno się rozkładało, miało już chyba z 7 lat, zdecydowaliśmy, że zbudujemy nowe donice i wcześniej była tutaj trawa. Było strasznie mokro i stwierdziłam, że fajnie by było jednak suchą nogą z kuchni przyjść sobie po zioła. Ja bardzo dużo gotuję i zależało mi na tym, żeby jednak nie nanosić tego błota na taras. Także wymyśliłam sobie płyty. Na początku szukałam jakichś płyt kamiennych, ale okazało się, że nie do końca kolorystycznie to, co było dostępne, mi pasowało. I znalazłam bardzo fajny produkt z Zemeleroka. To są płyty Bradstone i są to płyty betonowe, ale udające piaskowiec i są w kolorze wapiennym, tak jak kafle na tarasie, które też w zeszłym roku zostały zmienione i została pomalowana elewacja. Także zrobiliśmy naprawdę dużą przebudowę i to był zeszłoroczny projekt. Skrzynię musieliśmy przy tym, jak kładliśmy te płyty, musieliśmy troszeczkę naprostować. Okazało się, że ten kawałek ogrodu nie jest prosty, bo jest takim tak naprawdę trapezem, a zależało mi na tym, żeby troszeczkę oszukać i tam żywopłotem starałam się zrobić tak, żeby wyglądał troszeczkę bardziej na prostokąt. Tutaj w skrzyniach opowiadałam Wam wiosną, jak te skrzynie wyglądają, dlaczego są takie, jakie są. Możecie sobie to wideo zobaczyć o skrzyniach. Natomiast teraz mogę Wam pokazać, co w nich jest. W grzonkach mam bardzo dużo ziół. Tutaj mam szałwię, pietruszkę, truskawki polka, groszki, oregano. Tutaj znowu są truskawki, znowu oregano, z tyłu jest lubczyk, rabarbar. W tej części było bardzo dużo sałat, ale już dużą część zjedliśmy. Jest rukola, kalarepki, szczypiorek, seler. Co jeszcze tutaj mam? Był szczaw, ale już go przycięłam. I mam tam jeszcze bakłażany, a z tyłu mięta, sałaty, jarmuże i rabarbar. Tutaj jest kolejny element wodny, czyli fontanna, do której trzeba dolać wody. Tutaj jest domek. Domek dla Gaby Michał zbudował 12 lat temu. Gaba już jest pełnoletnia, więc domek służy tak naprawdę teraz jako ozdoba, ale już sobie myślę, co mogę z nim zrobić w przyszłości. Myślałam, że można by zrobić jakiś taki fajny bar, troszeczkę go tylko przebudować, bo na nim mam różę jasminę, pomponelle, i ciężko by mi było całkowicie go rozebrać, ale mam pomysł, co będzie można z nim zrobić. Domek bardzo długo służył jako domek do zabaw, ale też przez wiele lat, ponieważ pracuję jako fotograf, przez wiele lat wykorzystywałam go do sesji dziecięcych i naprawdę jest na bardzo wielu zdjęciach w różnych rodzinach. Budowaliśmy go sami. Sporo osób zawsze się pyta, czy mam jakiś projekt tego domku, ale tak naprawdę zbudowaliśmy go tak. Po prostu pewnego dnia stwierdziliśmy, że mamy trochę desek, przycięliśmy, zbudowaliśmy. Była to taka praca na hop-siup, ale wyszło bardzo fajnie. Na patio mamy też stół, przy którym lubimy sobie zjeść śniadanie. Jeżeli macie ochotę, żebym nakręciła wideo o tym bardzo dokładnie, z czego wykonane są materiały na patio, to dajcie znak w komentarzach. Tutaj jeszcze na tarasie mam taką ściankę, którą też wykonaliśmy sobie sami i zależało mi na tym, żeby ona była pełna kwiatów. Mam tutaj Supertunię Vista Bubblegum i Supertunię Silverberry, begonie, floksy Dramonda, mam też Clematis, róże. Zależało mi na tym, żeby to była taka ściana zieleni, którą możemy sobie oglądać, jak jemy śniadanie, czy sobie siedzimy przy tym stoliku. Z patio zaprowadzę Was teraz w okolicy placyków. Tam mam też sporo róż oczywiście. Tutaj rabata przebudowana w 2017, gdy wymyśliłam sobie, że chcę mieć bardzo dużo róż w ogrodzie, ale na froncie są azalie, które już przekwitły, ale tworzą bardzo ładny taki zielony żywopłot, który dobrze podtrzymuje róże. Róże mamy tutaj Jeffa Hamiltona, Princess Alexandra of Kent, Ballerinę, Louise Odier, później Madame Anisette, Herzogin Christianie, a w tle Claire Austin. Bardzo dużo angielek połączonych razem z niemieckimi różami. A teraz placyk. Nie mam pojęcia, jakie ten placyk wymyśliłam, ale on kiedyś gdzieś tam powstał w mojej głowie i stwierdziłam, że to jest właśnie to. Chcę mieć taki żwirowy placyk i z niego będą sobie odchodziły żwirowe ścieżki.
Z całym ogrodem jest trochę tak, że jak teraz sobie o nim myślę, jak on powstawał, to wydaje mi się, że inspiracją były wszystkie nasze podróże. I placek był taką pierwszą inspiracją. Kiedy Gaba była malutka, jeździliśmy bardzo często do Białki Tatrzańskiej i bardzo mi się zawsze podobały te jasne otoczaki, które są przy rzece. I wymyśliłam sobie, żeby ten placek obramować właśnie takimi otoczakami, a całość wypełniłam białym żwirem. Cały ten żwir wiele lat temu woziliśmy taczkami, było to chyba z 30 ton. Zawsze pytacie się, jak te ścieżki są wykonane. Możemy o tym zrobić osobne wideo, ale na szybko mogę powiedzieć, że po prostu jest to warstwa klińca, która ma około 10 cm i na to jest wysypana biała marianna, czyli taki drobny, biały kliniec. Na ławce niezbyt często siedzę, ale jest bardzo fajna. A tutaj ścianka. Ścianka jest chyba najbardziej rozpoznawalnym elementem naszego ogrodu. Stworzyliśmy ją jakiś czas temu, żeby troszeczkę odgrodzić się od sąsiadów, którzy mają dość mocno podniesioną działkę i trochę wystawali nam na to płot. Także stworzyliśmy taką ażurową ściankę, na której puściłam róże pnące i klematisy. Mamy klematisy Viticella. One nie sprawiają mi jakoś dużych problemów, nie chorują na uwiąd. I mamy tutaj Emilię Plater, Prince'a Charlesa, Solinę, chyba wszystko. Do tego jest róża Jasmina i róża New Dawn i róża Rose de Tolbiac. Natomiast przed nią jest miks. Teraz powiem Wam, co widać, bo w filmie na przykład o tulipanach możecie zobaczyć, jak tutaj wyglądało, kiedy były tulipany. W filmie o czosnkach zobaczycie, kiedy był element czosnkowy, a teraz główną rolę grają róże. Mam sporo angielek, są też róże, tutaj jest Morden Blush, Maria Teresa czy First Lady. Sporo floksów, jeżówki, ostróżki. Tutaj z kolei główną rolę grają trzy obeliski tak naprawdę, które starałam się powtórzyć w podobnych odległościach. Na nich są klematisy i tu można zobaczyć różnicę pomiędzy tym, jak Prince Charles, czyli Viticella, jest niesamowicie plenny w kwiaty, a tym, jak powojniki wielkokwiatowe rosną powoli, jak niewiele mają kwiatów. Także ja dlatego jestem tak ogromną fanką Viticelli, bo ona daje niesamowite efekty i niewiele trzeba przy nich robić. Tu mamy oczywiście jeszcze więcej róż i o różach chyba powinnam zrobić osobne wideo, bo jest ich tak dużo. Tutaj jest na przykład Sharifa Asma, Kurfürstin Sophie, Oh Happy Day. Tutaj mamy Ice for You, Blue for You, Manstead Wood, potem Chippendale. A po tej stronie jest sporo róż białych. Jest na przykład William i Catherine, Chopin, Lion's Rose. A z tyłu są bardziej różowe, czyli jeszcze możemy się cofnąć. Tutaj róże są obramowane lawendami. Co ciekawe, ta część przy żwirze to są najstarsze lawendy, które w ogóle nie mają problemu z tym, żeby wracać w kolejnych sezonach. Natomiast druga część ma jakiś ogromny problem i tam lawendy tak świetnie nie przetrzymują mi zim. Także co roku prawie dosadzam nowe. Tutaj mamy jedną z moich ulubionych róż, Queen of Sweden. Bardzo prosty pokrój, ładnie i sztywno się trzyma. Dosadziłam jej siostrę, bo tutaj jest róża nowo posadzona. W jednym z filmów przesadzałam różę, która jest przesadzona koło obelisków i tutaj właśnie dosadziłam drugą Queen of Sweden. Jak się obkręcimy, tutaj mam najstarszą lawendę, która ma różne lata. Albo jest taka lila, a czasami jest niemalże biała. Nie wiem co na to wpływa. Tutaj mamy Madame Anisette i Shone Maid. Bardzo fajna róża o bardzo interesujących płatkach. No i cały czas mamy róże, róże, róże. Tutaj jest Chopin. Jedna z róż, którą mam najdłużej w ogrodzie. Według tego, co czytałam, miał być dużo niższy. Co roku dochodzi do 2,5 metra na rabacie, na której zdecydowanie nie powinno być wysokiej róży, ale już się przyzwyczaiłam i może chyba tak zostać. Teraz możemy pójść do altany, albo możemy pójść tam, ale chyba do altany będzie najfajniej. Altana na początku nie była altaną, tylko była takim miejscem wypoczynku, które nie było zadaszone. Popatrzyłam sobie na jakichś tam filmach i na zdjęciach, że super wyglądają takie murki, które są otwarte.
No i zupełnie się to nie sprawdziło. Ten murek co roku zalewała woda, on przemarzał, odpadało to wszystko. I zdecydowaliśmy się parę lat temu, że altanę zadaszymy i okazało się to być ogromnym hitem. Tutaj mamy grilla i jak robimy imprezy, to zapraszamy tutaj wszystkich. Zdarzyło nam się nawet, że zmieściło się 20 osób w tej altanie. Super miejsce na właśnie takie większe spotkania. No dobra, to teraz może zabiorę Was do szklarni, ale zanim tam dojdziemy, to chciałam Wam pokazać jedną z moich ulubionych róż. To jest róża, na której nazwie można sobie połamać język. Nazywa się Utersens Rosenprinzessin. Polecona mi w Rodze Ćwik jako świetna róża do cienia. Fantastycznie sprawdza się na altanie. Słońca ma zdecydowanie poniżej 6 godzin i do tego fantastycznie pachnie. Ten zapach roznosi się naprawdę na parę metrów i jest to jedna z silniej pachnących róż w ogrodzie. Podsadziłam ją klematisem Comtesse de Bouchot i ten sam klematis jest powtórzony na śliwce. Jeżeli patrzymy z drugiej strony, to jest bardzo ładna kompozycja, którą Wam za sekundkę pokażę. I tu jest szklarnia. W tym momencie to królestwo pomidorów. Pomidory już budują trzecie grono, co po niektóre. Dzisiaj zjedliśmy pierwszego pomidora, którego podzieliłam i wszyscy mogliśmy spróbować. Przed szklarnią mam róże Leonardo da Vinci. Też bardzo dobrze sprawdzają się. Tutaj nie ma zbyt wielu godzin słońca akurat przed samą szklarnią, także całkiem nieźle to się sprawdza. A po mojej lewej stronie mamy ogród z kwiatami ciętymi, do którego zaraz sobie wejdziemy, ale z drugiej strony. Jeżeli macie ochotę na wideo o szklarni, to dajcie znak w komentarzach. Szklarnia jest szklana, kupiliśmy gotową, nazywa się Uranus i jest z firmy Vitavia. Mamy ją już chyba 4 lata. 4? Dobrze mówię, Michał? 4 lata? Nie wiem. 3 lata. Na 40 ją dostałam, czyli mamy ją 3 lata. I jak na razie sprawdza się rewelacyjnie. To idziemy do ogrodu z kwiatami ciętymi. Szkoda, że na filmie nie można przekazać zapachu. Tutaj jest ten kadr, o którym Wam mówiłam. Róża, która jest w moim top 3, czyli Boscobel. Za nią na śliwce, która wiecznie choruje, nigdy nie ma owoców, ale jest świetną podporą dla klematisa. To też jest Comtesse de Bouchot. I ten sam klematis jest powtórzony właśnie na tej róży Utersens Rosenprinzessin. I wydaje mi się, że tworzy bardzo fajny taki efekt 3D razem z tą altaną. Wieczorem, jak tam zapalamy światła, to fenomenalnie to wygląda. Cała ta rabata jest rabatą różową w założeniu. Wiosną kwitnie różanecznik, piwonie drzewiaste i azalie. Potem mamy róże i powojniki, a w końcu lata dołączą jeszcze hortensje. Tutaj mamy jeszcze róże fejry. Te róże też będą powtarzały. Cały czas coś się dzieje i cały czas jest bardzo różowo. No dobra, a tutaj mamy wejście do ogrodu z kwiatami ciętymi. Do tej pergoli mamy różę Constance Spray, przed którą jest przewrotnik ostroklopowy. Tutaj jest ogród z kwiatami ciętymi, jeden z moich nowych wymysłów. Kiedyś były tutaj truskawki i warzywa, ale stwierdziłam, że chciałabym mieć takie miejsce dedykowane do tego, żeby ciąć kwiaty do wazonów, bo dużo osób ma problem z tym, żeby ścinać kwiaty z rabat, bo ma taką obawę, że będzie ich mniej, tych kwiatów i jest im szkoda. Więc wydaje mi się, że taki pomysł z założeniem takiego ogródka z kwiatami ciętymi jest bardzo fajny. Mam tutaj groszki pachnące, ostróżki jednoroczne, chabry buławatki, lwie paszcze. Tutaj przede mną są ostróżeczki jednoroczne. Niesamowicie wdzięczna roślina. Sama się wysiała w zeszłym roku, bo też tutaj była. I ten kolor po prostu jest niesamowity. Tutaj jeszcze obok są aminki, bardzo fajny wypełniacz bukietów. No nic, tylko ciąć i zabierać bukiety do domu. Tutaj jest moja rabata z kocimiętką, która była pomyłką. Najwyraźniej trafiło mi się Six Hills Giant, która miała być niską kocimiętką, która miała być obwódką rabaty. Trochę nie wyszło. W przyszłym roku pójdzie w inne miejsce i tutaj dosadzę Walker Slow. Za nią, jak zajrzymy, bo miało być widać, bo miała być niska. Mamy różę Angela, potem jest też Boscobel, Olivia Rose Austin,
I co ja tam jeszcze mam? Jeszcze mam jakieś 2 angielki, których nas w tym momencie nie pomnę. Za mną jest nowy pomysł, bo chciałam Wam pokazać, jak uprawiać warzywa w pojemnikach i zrobiliśmy taki ogród warzywny w donicach. I tam jest cukinia, melon, papryki, marchewki, pomidory, truskawki i miechunka. A tutaj za mną jest taras. Taras został przebudowany w tym roku. Chcemy zrobić o nim osobne wideo, bo naprawdę jego budowa cieszyła się ogromną popularnością na Instagramie, także myślę, że o tarasie opowiem Wam wszystko w innym wideo. Ale pokazać Wam mogę, jak teraz wygląda, bo zaczęły nam kwitnąć róże na ściance. Za mną mamy róże Shropshire Lad, później mamy Pomponelle, Herzogin Christianie, Spirit of Freedom. Dalej mamy co jeszcze? Maid Marion, potem jest róża Aloha, a na samym końcu jest Giardinia. Tę część przebudowaliśmy tak, że razem z tarasem zrobiliśmy te same płyty z Zemel Rocka, Bradstone Old Town oraz z tej samej serii murki, też z Zemel Rocka, też Bradstone i nazywa się to Mountain Block. No dobra, to chodźmy jeszcze na taras, bo robi się coraz bardziej ciemno. Pokażę Wam tylko taras, a w osobnym wideo opowiem Wam, dlaczego taki i jak go przebudowywaliśmy.